Oto ekologiczne sposoby na pozbycie się ślimaków, które pożerają Wasze uprawy. Ślimaki można zbierać ręcznie, najlepiej nad ranem czy po deszczu, albo wieczorem, kiedy słońce już zajdzie, ale należy pamiętać, aby robić to w rękawiczkach. Mięczaki takie jak ślimaki nie są toksyczne, ale mogą przenosić pasożyty, które mogą przenosić się na ludzi przez przypadkowe połknięcie nieumytych produktów. Sprawdzamy, który sposób tworzenia naturalnej zapory jest najskuteczniejszy. Stosuję piasek, popiół i sól kuchenną. Robię z nich zaporę i umieszczam różne gatunki ślimaków. Piasek. Ogólnie przyjęło się, że ślimaki nie lubią pełzać po piasku, gdyż przylepia się do ich stopy, jest drażniący i utrudnia pełzanie. Jednak jak widać, niektórym ślimakom w ogóle to nie przeszkadza, w szczególności winniczkom. Niemal wszystkie ślimaki przeszły po piasku. Pozostały tylko dwa, które nie mogły pokonać tej zapory. Popiół. Popiół, dostając się do błąd śluzowych, działa drażniąco i wysuszająco. Popiół wyciąga wodę z organizmów o takiej budowie jak ślimaki. Posypany nim mięczak po prostu wysycha. Spowodowane to jest uszkodzeniem ochronnej warstwy lipidowej naskórka przez cząsteczki pyłu. Jest zatem bardzo drażniący dla ślimaka. Zapora z popiołu okazała się nie do przejścia. Ślimaki nie chciały na niego wchodzić, a po przypadkowej styczności czy próbie przejścia rezygnowały i zawracały w inną stronę. Ani jeden ślimak nie pokonał zapory z popiołu. Popiół jest też bardzo dobrym nawozem dla warzyw. Działa podobnie jak wapno. Tworzy się wówczas zasadowe środowisko, za którym ślimaki nie przepadają. Preferują raczej kwaśne pH gleby. Oprószanie popiołem warzyw zwalczy także mszyce i inne szkodniki. Sól. Sól, podobnie jak popiół, działa drażniąco na skórę ślimaka, a wręcz żrąco. Ślimak posypany solą umiera, rozpuszcza się. Efekt jest niemal natychmiastowy. Ale z solą należy uważać, gdyż można zbytnio zasolić glebę i nic nie urośnie. Ale nie oznacza to, że sól jest szkodliwa dla warzyw. Wręcz przeciwnie, zawiera bowiem wiele pierwiastków i sprawia, że z gleby ucieka robactwo. Ważne, by kontrolować zasolenie. Oczywiście z zapory z soli również żaden ślimak się nie wydostał. Podobnie działa wapno, którym można usypywać ścieżki wokół warzyw. Jest to bardzo dobry sposób, gdyż podobnie jak w przypadku popiołu jest to nie tylko forma ochrony, ale także nawóz dla warzyw. Ostatecznie warto zmieszać np. piasek i popiół czy wapno z małą ilością domieszki soli i utworzyć zapory nie do przejścia. Jak widać, już kilka centymetrów takiej zapory jest skuteczne. Szerokość 20 cm jest optymalną szerokością tworzącą barierę nie do pokonania.